kulki rybne na święta. Czym wcześniej, tym lepiej smakują. Moi kochani, no to będziemy robili nasze kotleciki rybne. Będziemy robili nasze kotleciki rybne w zalewie octowej, słodko-kwaśnej. Zapraszam do oglądania. Co to jest za ryba? To jest australijska i nowozelandzka ryba, która jest tutaj w oceanach. Przypomina teksturą polskiego dorsza albo morszczuka. Takie ma podobieństwo, co chodzi o nasze polskie ryby. Tu w Australii właśnie do tych kotlecików używam tą rybę o nazwie hoki. No nic, zaczynamy. Pokażę Wam, jak ona wygląda. To są takie kostki i każda jest oczywiście osobno pakowana, więc trochę roboty przy samym rozpakowywaniu. W takiej paczce 700 gram. 700 gram, czyli mam 4 takie paczki, czyli mam 2 kg 800, niecałe 3 kg mrożonej ryby. Każda jedna zapakowana właśnie pojedynczo. Będziemy teraz otwierać. Tyle mamy ryby mrożonej i właśnie będziemy teraz maszynka już przygotowana, więc zaczynamy mielić. Oczywiście mam pomocnika. Kroimy teraz na mniejsze części. No, żeby nam do maszynki weszło. Dobra, a ja w międzyczasie zacznę przygotowywać zalewę octową. Co używam do zalewy? Cukier, sól, pieprz i ocet. I to jest wszystko. Liść laurowy i ziele angielskie. To jest wszystko, co używam do zalewy octowej. W tym garku mam 4 litry wody na niecałe 3 kg ryby, która będzie zmielona i dodane będzie jeszcze tylko jajko i bułka tarta. Jak już widzieliście w moich poprzednich filmach, jak ja robię bułkę tartą po prostu moczę w ciepłej wodzie i potem rozprowadzam to z masą, czy z mięsem, czy z rybą. Robię dokładnie tak samo. Więc teraz wrzucamy liście laurowe, 6 kulek ziela angielskiego. Dodam też troszeczkę pieprzu czarnego. Tu mam sól. 2 takie łyżki soli. Czubate. 4-5 łyżek cukru. 5 łyżek cukru. Zobaczymy, czy potem nasza zalewa jest dosyć słodko-kwaśna. Na końcu dodamy ocet. No nic, wstawiamy i spróbujemy to zagotować. Jak widzicie, krojenie dalej trwa. Niełatwa praca, dość czasochłonna. A jak wiecie, ja nie przepadam za czasochłonnymi potrawami. Wolę jak jest szybko, ale święta to są święta. Na to mamy czas. I musimy wręcz poświęcić czas po to, żeby przygotować nasze polskie, tradycyjne potrawy. Jeszcze zostało nam. Musimy dzisiaj dodać grzyby, obgotować kapustę i chyba obierzemy ziemniaki. Ugotujemy, zobaczę, czy mi palników starczy. Dobra, zaczynamy. Róbmy dalej. Więc kochani, mamy nasz polski ocet. 10% jest spirytusowy, jest najlepszy do wszelkich zalew. Polecam każdemu. Moja zalewa, trochę mało cukru dodamy. Dodam jeszcze 2 albo 3 łyżeczki cukru.
Przemieszamy. Już jest dobra. No i teraz wlewamy. Mam już tu trochę ubrane, tylko co tak do tej nakrętki. Nie wiem, ile tego będzie, zobaczymy na smak. Tak, do tej metki. Teraz spróbujemy, czy jest dosyć kwaśna. Pyszne. Możemy już odstawiać i zacząć robić nasze kotleciki rybne. Więc bez fartuszka się nie da. Dobra, ubieramy się i będziemy wyrabiać nasze kotlety rybne. Ale nim zacznę, to ubieramy rękawice. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo, bardzo zimne. Pamiętajcie, to była mrożona ryba. Więc żeby tam włożyć rękę, to naprawdę można sobie ją odmrozić. Ubieramy rękawice. Wygląda tego dużo, ale tak naprawdę nie będzie ich tak wiele. Pamiętajcie, ja mam 3 rodziny do odkarmienia. Okej, zobaczcie, jak ja to wszystko zgniotę, to wcale tego nie będzie tak dużo. Ale zimno. Wow. Dobra. Co potrzebujemy do tego? Bułkę tartą, jajko, trochę soli i trochę pieprzu. Nic więcej nie potrzebujemy do tego. Bułkę tartą wsypujemy do miski. Trochę więcej. Tyle mamy bułki tartej, zalejemy to ciepłą wodą. Bułka tarta już zalana ciepłą wodą, ładnie się namoczyła i dodajemy do naszej ryby. Musimy dodać jeszcze jajka. Dodamy troszeczkę soli, niedużo, dlatego że mamy zalewę, ale posoloną, ale troszeczkę. Damy, żeby miała ta ryba trochę smaku. Do tego dam pieprz biały. No i wyrabiamy. No i co potrzebujemy teraz do tego? Ciasto mamy wyrobione. 2 talerze. Jeden obtaczamy delikatnie w bułce tartej, ale nie dajemy już jajka. Przynajmniej ja nie dodaję. I robimy takie małe kuleczki. One się już ładnie teraz zbijają i ulamy. W międzyczasie możemy oczywiście nastawić już patelnię. Możemy nastawić patelnię z olejem. Jak zrobimy pierwszy talerz i możemy powoli już smażyć. Nie będzie to trwało zbyt długo. Przygotować sobie oczywiście słoiki. Tak wyglądają nasze słoiki, a tak wyglądają nasze jeszcze nie oprószone bułką tartą. No i zaczynamy smażyć. Ok, no to wrzucamy. Ok, i odwracamy. Na spód dajemy trochę cebulki, 6 cebulek poszatkowanych w piórka. Będziemy przekładać.
i na ciepło zamykam. Pierwszy słoik gotowy.